Jak wyglądała moja pierwsza podróż do UK po wprowadzeniu No Permission, No Travel? Siedzę w samolocie, pasy zapięte, boarding skończony, silniki pracują. Nagle do środka wchodzi pracownik obsługi naziemnej, idzie przez środek kabiny i wyczytuje moje nazwisko. Czy za chwilę zostanę wyproszony z samolotu? W dzisiejszym filmie opowiem Ci, jak nowy system brytyjskiego home office'u namierzył mnie w ostatniej chwili, a na końcu tego filmu dowiesz się, co Ty możesz zrobić, aby Twoja wyprawa na wyspy obyła się bez niepotrzebnych niespodzianek. Zaledwie 3 dni wcześniej weszła w życie żelazna zasada No Permission, No Travel, a ja przeczuwałem, że chyba właśnie zostałem jedną z jej pierwszych ofiar. Ale zanim opowiem Ci, co dalej wydarzyło się w samolocie, musimy najpierw cofnąć się o kilka dni. Czy pamiętasz mój poprzedni film na temat nowego systemu ETA? Mówiłem w nim, że Wielka Brytania uszczelnia granice. I faktycznie, 25 lutego weszła w życie reguła No Permission, No Travel. Zgodnie z tą nową zasadą, jeśli nie masz zgody home office'u, to nie lecisz. Ja na swój lot odprawiłem się jeszcze przed tą datą. I wszystko poszło gładko, więc wydawało mi się, że jak już mam gotową kartę pokładową w telefonie, to polecę jeszcze na starych zasadach. I to był mój kardynalny błąd, ponieważ nowego systemu nie obchodzi, w którym momencie się odprawiasz, natomiast nowy system interesuje tylko i wyłącznie, czy w dniu Twojej podróży spełniasz wszelkie wymogi formalne, aby legalnie wjechać do UK. Przy okazji dodam, że ja zawsze podróżując między Unią Europejską a UK odprawiałem się online przy pomocy mojego polskiego paszportu, bo tak było wygodniej. I tak samo zrobiłem też przed tą podróżą, ale w ogóle nie zdawałem sobie sprawy z faktu, że dla nowego brytyjskiego algorytmu mój polski paszport nie znaczy absolutnie nic. I tutaj dopiero zaczął się prawdziwy cyrk. A jeśli jeszcze nie udało Ci się obejrzeć mojego poprzedniego filmu na temat nowej reguły No Permission, No Travel, zostawiam Ci linka na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. Wyobraź sobie taką sytuację, że jestem już na lotnisku i udaję się w stronę odprawy. Jestem pewny siebie, bo przecież mam już kartę pokładową w telefonie i muszę tylko zdać bagaż, więc to powinna być czysta formalność. Staję przy ladzie i daję człowiekowi mój polski paszport. On wpisuje jakieś dane do systemu i nagle zapada cisza. Ten człowiek patrzy na mnie, znowu coś wklepuje, znowu patrzy na mnie, znowu na ekran i jeszcze raz na mnie, po czym mówi: proszę pana, bardzo mi przykro, ale z jakiegoś powodu system nie przepuszcza pańskiej odprawy. Ponieważ ja jakiś czas temu pracowałem w liniach lotniczych, ja mniej więcej wiem, jak te systemy działają i miewałem też sytuacje, kiedy pasażer miał problemy z odprawą. Tyle, że tym razem to ja byłem tym pasażerem, który miał problemy. Na ekranie monitora ukazał się komunikat pending oraz unsaved. A co to oznaczało według nowego systemu w praktyce? Otóż to, że system zobaczył mój polski paszport, wysłał zapytanie do brytyjskiego home office'u i nie dostał twierdzącej odpowiedzi. Czyli faktycznie system widział mój polski paszport, ale nie widział żadnego dodatkowego dokumentu, takiego jak ETA, status czy też wiza. Czyli faktycznie dla systemu byłem zwykłym intruzem, który próbował wjechać do UK na pałę i to pomimo faktu, że przecież jestem brytyjskim obywatelem. I wtedy też zaczęła się walka z czasem. Pan ze stanowiska odprawy powiedział mi, że musi anulować wszystko, co zrobiłem online i odprawić mnie jeszcze raz ręcznie, ale już przy pomocy brytyjskiego paszportu. No to okej, nie ma sprawy, dają mu ten brytyjski paszport. On zaczyna ręcznie wpisywać dane, ale system wciąż stawiał opór. Atmosfera zaczęła robić się gęsta, ponieważ za mną zaczęła wydłużać się kolejka innych pasażerów, a ci pewnie myśleli sobie, że przed nimi stoi jakiś niedzielny turysta, choć notabene tym niedzielnym turystą nie byłem. I trwało to chyba z jakieś 10 minut. W międzyczasie człowiek z odprawy konsultował się ze swoją koleżanką, która siedziała obok. Być może to była przełożona, ale to nie ma znaczenia. Ostatecznie po kilku próbach zrestartowania systemu oraz ręcznym wpisaniu moich danych z brytyjskiego paszportu, wreszcie usłyszałem ten zbawienny dźwięk drukarki. Wyskoczył kwit bagażowy i moja nowa papierowa karta pokładowa, a pan ze stanowiska odprawy wreszcie uśmiechnął się, powiedział, że wszystko jest potwierdzone i ja mogę się teraz udać do kontroli bezpieczeństwa. Ale jak się zapewne domyślasz, to nie był jeszcze koniec moich przygód, a najlepsze miało dopiero się zacząć. Zanim przejdziemy dalej, krótka autopromocja. Jeśli wybierasz się na wyspy i szukasz praktycznych informacji, a także nie chcesz przepłacić za swój wypad, zachęcam Cię do pobrania nowej, zaktualizowanej wersji darmowego e-booka Podróż do UK
co należy wiedzieć. Jakby co, linka do pobrania znajdziesz w opisie oraz w przypiętym komentarzu, a także w prawym górnym rogu ekranu. A jeśli uważasz ten film za fajny, dobry i wartościowy, koniecznie daj łapę w górę, a także nie zapomnij kliknąć w suba oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Dodatkowo, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, możesz postawić mi wirtualną kawę. Linka również znajdziesz na dole oraz w przypiętym komentarzu. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Po ponad 10 minutach napięcia, jak już wreszcie dostałem swoją nową kartę pokładową, poczułem ogromną ulgę. Pomyślałem sobie wtedy, że dobra, wszystkie dane technologiczne klepnięte, mój bagaż jest nadany, teraz już będzie tylko z górki i spokojnie udałem się w stronę kontroli bezpieczeństwa. Kontrolę przeszedłem bez zgrzytu i następnie od razu udałem się do stanowiska odprawy paszportowej. Tam podszedłem do okienka, dałem człowiekowi mój polski paszport, on najpierw spojrzał na mnie, potem zeskanował paszport, potem jeszcze coś wklepał do systemu i w tym momencie moja wrodzona ciekawość nakazała mi zadać mu pytanie, ponieważ pomyślałem sobie, że skoro ten nowy system No Permission, No Travel tyle narobił mi bigosu już podczas nadawania bagażu, to nic nie zaszkodzi, aby spytać człowieka, czy on też sprawdza te wszelkie ety, statusy i inne dziwactwa, których wymagają wyspiarze. Zapytałem więc człowieka bardzo grzecznie, czy on też będzie sprawdzał moje uprawnienia do wjazdu do UK, ponieważ weszło to nowe No Permission, No Travel, te nowe zasady i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, co usłyszałem w odpowiedzi? Ten człowiek nawet nie odrywał wzroku od komputera, tylko powiedział mi bardzo krótko, rzeczowo, ale uprzejmie: proszę pana, mnie to w ogóle nie interesuje. Moim zadaniem jest sprawdzić, czy pan ma legalne podstawy do opuszczenia strefy Schengen i tyle. To, czy spełnia pan warunki wjazdowe do kraju docelowego, czy też nie, to już nie jest moja broszka. To leży w kompetencjach przewoźnika i brytyjskiej Straży Granicznej. Jak dla mnie to była dość jasna lekcja poglądowa. Fajnie by było, gdybyś ty też coś z niej zapamiętał. Bo wydaje się, że jak już przejdziesz kontrolę paszportową przed wejściem do samolotu, to jesteś u siebie, ale to nic bardziej mylnego. Bo Straż Graniczna na terenie Unii Europejskiej sprawdza tylko i wyłącznie szczelność swoich granic wyjazdowych, a to twój przewoźnik jest tym cyfrowym żandarmem w imieniu brytyjskiego Home Office'u. To znaczy, że możesz mieć zielone światło od unijnego pogranicznika, ale to tak naprawdę jest tylko połowa sukcesu, bo potem jeszcze masz lot i kolejną kontrolę dokumentów po wylądowaniu. Tam najwięcej do powiedzenia ma już brytyjski Home Office i brytyjska Straż Graniczna, a przewoźnik sprawdza twoje dokumenty już w trakcie odprawy po to, aby uniknąć wszelkich niespodzianek po wylądowaniu w Wielkiej Brytanii. Wtedy myślałem, że już faktycznie jestem jedną nogą w domu, no bo przecież zaliczyłem kontrolę paszportową. Usiadłem sobie, w spokoju wypiłem herbatę i poczekałem na swój lot. Kiedy zaczęto wywoływać pasażerów do wejścia na pokład, spokojnie stanąłem do kolejki, wyciągnąłem swoją nową kartę pokładową, tak jest, tę samą, którą z tak wielkim trudem wywalczyłem podczas nadawania bagażu. Pan skanuje kod I znowu to samo. czyli czerwona lampka, głośne piknięcie i komunikat na ekranie. Pan patrzy na mnie, ja patrzę na niego i od razu wyciągam też oba swoje paszporty, zanim on zdążył mnie o cokolwiek zapytać. Ja mu mówię, że wiem, o co chodzi, to system z jakiegoś powodu mnie nie widzi, mimo że ja przecież jestem obywatelem. Pan wziął najpierw jeden paszport, potem drugi, potem coś wklepał w system, w końcu machnął ręką i mówi mi: dobra, załatwione, proszę iść dalej. Ja w tamtym momencie co prawda zawału nie miałem, ale lekki stresior jednak był. Ważne, że do przodu. Spokojnie wszedłem do samolotu, zająłem swoje miejsce w jednym z przednich rzędów i zapiąłem pasy. Wtedy też poczułem, że nic złego już nie może się wydarzyć i wszystko jest w absolutnym porządku. Ale nie było. Boarding zakończył się dość szybko, wszyscy już siedzieliśmy w komplecie w samolocie i zbliżała się planowana godzina odlotu, ale schodki jeszcze nie odjechały. I wtedy też zdarzyło się coś, o czym mówiłem na początku. Bo nagle na pokładzie pojawił się pracownik personelu naziemnego z laptopem w ręku, pogadał z szefową pokładu i usłyszałem swoje imię i nazwisko. Wtedy też zamarłem, a gość, jak gdyby nigdy nic, podchodzi do mnie i prosi mnie, abym mu jeszcze raz pokazał swoje oba paszporty. No to dobra, pokazuję, ale wyobraź sobie ten
stres, bo cały samolot patrzy na ciebie jak na potencjalnego przestępcę, którego pewnie zaraz wyprowadzą z pokładu pod eskortą. A ten człowiek nic, tylko zrobił zdjęcia obu paszportów, grzecznie podziękował i zapewnił mnie, że teraz to już naprawdę wszystko jest w porządku i odszedł. Ale najlepsze było to, że za chwilę ten człowiek znowu się pojawił, znowu porozmawiał z szefową pokładu i znowu zobaczyłem, że idzie w moim kierunku. Na szczęście poszedł parę rzędów dalej do innego pasażera. Wtedy też zrozumiałem, że na pokładzie było nas co najmniej dwoje z podwójnym obywatelstwem i najprawdopodobniej wpadliśmy w tę samą pułapkę, bo mimo, że Home Office dał zielone światło już przy bramce, to system nadal wysyłał alerty aż do ostatniej sekundy przed startem samolotu. To nie był błąd ludzki, to była bezwzględna egzekucja nowych przepisów w czasie rzeczywistym. Mój samolot ostatecznie wystartował z 10-minutowym opóźnieniem i nadrobił wszystko w powietrzu, ale ten stres, który miałem przy odprawie i przy bramce, tego nikomu nie życzę. Jaki jest zatem dla Ciebie morał, drogi widzu? Przede wszystkim, jeśli masz dwa paszporty, a jeden z nich jest brytyjski bądź irlandzki, to lecąc z jakiegokolwiek kraju w stronę UK, podczas odprawy w aplikacji mobilnej zawsze podawaj dane swojego paszportu brytyjskiego bądź irlandzkiego. Straż Graniczna na terenie Unii Europejskiej przy wyjeździe może Cię poprosić o ten drugi paszport, ale wtedy im go fizycznie pokażesz. Najważniejsze jest to, abyś w systemie Home Office'u figurował jako osoba, która spełnia wymogi wjazdowe do Wielkiej Brytanii. Koniec, kropka. A co jeśli nie masz brytyjskiego lub irlandzkiego paszportu, ale masz nową ETA bądź status? Wtedy moja rada jest jeszcze ważniejsza. Nie ufaj ślepo technologii. Bo system No Permission, No Travel to wciąż świeża sprawa. Jak się okazało na moim przykładzie, serwery Home Office'u potrafią przetwarzać dane do ostatniej sekundy. Dlatego zawsze, ale to zawsze miej przy sobie jakiś dowód na przyznanie ETA bądź statusu. Nieważne, czy to jest PDF na Twoim telefonie, czy też w formie starego, dobrego papierowego wydruku. W najgorszym wypadku, jeśli system Home Office'u nie da Ci zielonego światła podczas odprawy albo przy bramce, to Ty wciąż masz dowód, który może uratować Twój wyjazd. A pamiętaj, że z dwojga złego linia lotnicza stokroć woli Cię zostawić na lotnisku, niż ryzykować płacenie gigantycznych kar za przewiezienie pasażera bez wymaganych dokumentów. Ten system to nowa rzeczywistość i musimy się jakoś do niego zaadaptować. Koniec, kropka. A czy Ty już miałeś okazję lecieć do UK po 25 lutego, albo dopiero się wybierasz i masz jakieś obawy? Daj koniecznie znać w komentarzach, bo dzięki temu być może inni ludzie unikną niepotrzebnych niespodzianek i stresu. A propos wyjazdu na wyspy, to jeśli nie chcesz przepłacić lub też szukasz praktycznych informacji, to znajdziesz je w nowej, zaktualizowanej wersji darmowego e-booka pod tytułem Podróż do UK – co należy wiedzieć. Jakby co, link do pobrania jest na dole w opisie, w przypiętym komentarzu oraz w prawym górnym rogu ekranu. W następnym filmie opowiem Ci więcej i konkretnie na temat, jakich błędów przed wyjazdem do UK unikać, szczególnie po wprowadzeniu systemu No Permission, No Travel. Zatem jeśli chcesz być na bieżąco, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek, a tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, jak również za wsparcie mojego kanału. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cheers!